Najstraszniejsza noc w roku zbliża się wielkimi krokami. Lecz czym jest Halloween bez odpowiedniej, przerażającej rozrywki, która wprowadzi Cię w świat pełen krwiożerczych, przerażających upiorów, wysmarowanych krwią ulic oraz trupów, które na tę jedną noc powstają z grobów. Spędzenie tego wieczoru przy klimatycznym filmie to wręcz obowiązek, dlatego dziś przygotowałem zestawienie 5 produkcji, które idealnie sprawdzą się na ten wieczór. Zaczynamy naszą listę od prawdziwego klasyka. Koszmar z ulicy Wiązów z 1984 roku. Pewnie większość z Was kojarzy Freddy'ego Krugera, tego seryjnego m***cę, przed którym drżą nastolatkowie. Freddy to prawdziwy koszmar. Dosłownie. Z poparzoną, zdeformowaną twarzą i charakterystyczną rękawicą z ostrymi szponami nie jest kimś, kogo chciałbyś spotkać, zwłaszcza we śnie. Freddy nie zawsze był potworem z sennych mar. Kiedyś był człowiekiem. Mordercą, którego mieszkańcy ulicy Wiązów spalili za jego zbrodnie. Freddy powraca, by torturować kolejne ofiary, tym razem nawiedzając je w snach. Ale co gorsze, jeżeli Freddy zabija Cię w śnie, umierasz również w prawdziwym życiu. Tak właśnie zaczyna się przerażająca przygoda Nancy i jej przyjaciół. Kiedy jedna z jej przyjaciółek, Tina, zostaje brutalnie zamordowana we własnym łóżku, wszyscy zaczynają rozumieć, że mają do czynienia z czymś dużo gorszym niż zwykły sen. Nancy stara się odkryć, kim jest ów potwór i jak można go pokonać. Koszmar z ulicy Wiązów to doskonały wybór na noc Halloween. Ta kultowa produkcja stała się dla wielu fanów kin lat 80. swoistym świętym gralem wśród horrorów tamtej dekady. Kolejna pozycja to coś nieco spokojniejszego. Wielu z Was z pewnością już widziało ten film, choć pewnie było to dawno temu. Rodzina Addamsów z 1991 roku to idealny wybór, jeżeli chcesz choć na chwilę oderwać się od strasznych klimatów i wskoczyć w komedię z odrobiną gotyckiego smaku. Zacznijmy od głowy rodziny. Gomez Addams. Gość jest całkowicie zakochany w swojej żonie Morticji, ale jednocześnie dręczy go fakt, że jego brat Fester zniknął lata temu bez śladu. No i bum! Gość się pojawia, który twierdzi, że jest tym zaginionym bratem. Tylko problem w tym, że jest to oszust, ale spokojnie, facet nie jest sam, bo wspólnie z prawniczką i jej mężem kombinuje, jak przejąć bogactwo Addamsów. Cyjanek. Przecież mamy. Gomez, jak przystało na optymistę, jest totalnie zachwycony powrotem brata, ale oczywiście zaczyna coś podejrzewać i kiedy wszystko idzie w złym kierunku, oszust znany teraz jako Gordon coraz bardziej wciąga się w życie tej nietypowej rodziny. No bo kto by się nie zakochał w codziennych zabawach w odkopywanie trupów czy szermierką na śmierć i życie. Ten film to świetna komedia, która rozbawi Cię do łez. Jeżeli potrzebujesz poczuć odrobinę mrocznego klimatu, ale bez konieczności siedzenia w stresie przed kolejną sceną w filmie, to ta pozycja jest absolutnie obowiązkowa. A na trzeciej pozycji coś dla par. Martwe Zło 2 z 1987 roku. Jest to świetny film łączący elementy horroru i slapstickowej komedii, który zabiera na szaloną przejażdżkę pełną demonicznych ataków i zaskakująco dużej ilości humoru. Wyobraź sobie, że razem z Ashem, głównym bohaterem, lądujesz w opuszczonej chacie pośrodku lasu. Nic nie zapowiada nadchodzącej katastrofy, no aż do momentu, gdy znajdujecie Necronomicon. Aż przez przypadek odtwarza nagranie z zaklęciami, które uwalnia demony. I wtedy zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. Jego dziewczyna Linda zostaje opętana, a Ash staje przed trudnym wyborem. Aby ocalić siebie, zmuszony jest ją zabić. Połknę twoją duszę. Ale to dopiero początek koszmaru. Siły zła nie odpuszczają, a Ash musi walczyć nie tylko z demonami, ale i ze swoją własną ręką, która zostaje opętana. Co robi Ash? W najczystszej formie szaleństwa odcina sobie piłą łańcuchową. Brzmi absurdalnie? Owszem, ale to właśnie ten niesamowity, przerysowany klimat
sprawia, że ten film jest tak genialny. Co tu dużo mówić, Martwe Zło 2 to prawdziwa uczta dla fanów horrorów z dużą dawką groteskowego humoru. A teraz czas na iście halloweenową pozycję. Jeździec bez głowy z 1999 roku. Ten film to prawdziwa wisienka na torcie dla fanów mrocznych tajemnic. Przenosimy się do miasteczka Sleepy Hollow w roku 1799. Coś dziwnego dzieje się w tym spokojnym miejscu. Dochodzi do serii brutalnych morderstw, a każda ofiara zostaje bez głowy. Na scenę wkracza nasz bohater, Ichabod Crane, nowojorski konstabl, który zostaje wysłany do Sleepy Hollow, by rozwiązać zagadkę tych makabrycznych zbrodni. Crane to twardo stąpający po ziemi facet, który wierzy w naukę i dowody, więc teorie mieszkańców o jakimś upiornym miejscu bez głowy traktuje z przymrużeniem oka. Crane zaczyna robić to, co do niego należy. Przesłuchuje ludzi, ogląda wyniki sekcji zwłok, szuka trupów, ale z każdym dniem giną kolejne osoby, a śledztwo zamiast odpowiedzi przynosi jeszcze więcej pytań. Do tego sytuację komplikuje Katrina, piękna panna z wyższych sfer, która zakochuje się w Ichabodzie. Jakby tego było mało, jej adoratorzy zaczynają rzucać kłody pod nogi Crane'owi, co zdecydowanie nie pomaga mu w śledztwie. Gdybym miał skalę przerażenia, jakie wywołuje ten film, dałbym mu 6,5 na 10. Nie jest to horror, który przyprawi Cię o bezsenne noce, ale klimat, gotycki nastrój i akcja osadzona w roku 1799 robią swoje. Każdą sekundę filmu chłonie się z ogromną przyjemnością, no bo serio, co może lepiej oddać ducha Halloween niż mroczna legenda o jeźdźcu bez głowy. A na deser zostawiłem film Wiktora Salwy pod tytułem Smakosz z 2001 roku. Jest to horror, w którym mamy klasyczny scenariusz. Rodzeństwo, samotna droga i coś mega dziwnego czającego się w tle. Trish i Dary jadą sobie spokojnie przez jakieś totalne pustkowie w Stanach, aż tu nagle zaczynają być ścigani przez starą, zardzewiałą ciężarówkę. Gość za kierownicą wygląda na takiego, co nie ma dobrych intencji, a wkrótce potem zauważają, jak ten typ wyrzuca coś, co wygląda jak ciało, do szybu przy opuszczonym kościele. Oczywiście, jak to w horrorach bywa, Dary postanawia to sprawdzić. O przecież czemu by nie wejść do jakiejś podejrzanej rury prowadzącej w głąb ziemi? Prawda? Więc zjeżdża na dół, a tam nie jest za fajnie. Odkrywa pełno zmumifikowanych ciał, z których ten nieznajomy gość urządził sobie artystyczną mozaikę. Wszystko to bardzo szybko zaczyna się zmieniać w koszmar, bo okazuje się, że za tym wszystkim stoi coś znacznie gorszego niż typowy psychopata. To coś, co ich prześladuje, to Creeper. Potwór, który budzi się co 23 lata na 23 dni, żeby sobie trochę pozjadać ludzkich części ciała. Jeżeli szukasz czegoś, co idealnie wpisze się w nastrój nocnego seansu pełnego niepokoju i grozy, to Smakosz będzie świetnym wyborem. Ale tak naprawdę świetnym wyborem jest każdy z tych filmów. Listę starałem się dopasować do różnych preferencji, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Oczywiście całość w ulubionych klimatach z lat 90. i wcześniejszych. No, oczywiście poza Smakoszem. Jeżeli uważasz, że w zestawieniu zabrakło jakiejś pozycji, poleć ją innym w komentarzu pod tym filmem. Tymczasem dzięki za dotarcie do tego miejsca i zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Do zobaczenia i udanej Halloweenowej nocy.